Witam. Od dzisiaj w ramach eksperymentu będę dołączała do Speedpaintów komentarz głosowy, w którym będę mówić pokrótce, co robiłam podczas procesu twórczego danej pracy. Tym razem pokażę wam, w jaki sposób narysowałam bardzo krzywe i bardzo brzydkie koło. Narysowanie prostego koła jest bardzo proste. Na kartce wystarczy użyć cyrkla, natomiast na komputerze wystarczy wziąć chociażby takiego painta i użyć podstawowych narzędzi, aby zrobić bardzo ładne, proste kółko. Jednak narysowanie krzywego kółka nie jest już takie proste. Na początku wzięłam jakiś taki rysunek. Ważne jest, aby ten rysunek posiadał element, który wygląda, jakby był rysowany na bazie koła. W tym wypadku jest to głowa. Często rysuję głowy na bazie kół. Pierwszą rzeczą, jaką trzeba zrobić, to pozbyć się tych wszystkich efektów, kolorów itd. Do tego używam wbudowanych filtrów w Photoshopie. Następnie zajęłam się tymi wszystkimi cząsteczkami naokoło. Wyprostowałam je, aby były łatwiejsze w usunięciu i je usunęłam. Później zajęłam się tymi piórami w tle. Też się ich pozbyłam. Po usunięciu tych wszystkich szczegółów teraz nadszedł czas na trochę trudniejszy moment. Mianowicie wzięłam pędzel, musiałam zacząć pobierać kolor otaczających elementów i zacząć usuwać detale poszczególnych części rysunku. Jak widzicie, zaczęłam od usuwania wszelkich szczegółów na piórach. Do narysowania brzydkiego kółka ważne jest, aby na waszym rysunku nie było żadnej krwi, więc wywalcie ją. Podobnie jak z piórami, tak i w przypadku ubrań, najpierw pobieram taki bazowy jakiś kolor i powoli usuwam detal po detalu z tego rysunku, aby otrzymać jak najbardziej jednolity kolor. Po ubraniach to samo spotkało włosy. Po włosach trzeba też usunąć wszystkie detale twarzy, ciągle tą samą techniką. Nie wiem, czy wspomniałam, ale cały czas używam podstawowych, photoshopowych tych okrągłych pędzli z ustawieniami włączonymi sterowanie naciskiem krycia oraz sterowanie naciskiem rozmiaru pędzla. Okej, nasz obrazek jest coraz bardziej jednolity i nie ma już żadnych szczegółów i tak dalej. Zostało nam pozbyć się tych bardzo podstawowych świateł oraz cieni. Po cieniach bardzo szybkie usunięcie kolorów. Został na sam szkic postaci. Jako że to kółko ma być brzydkie, to teraz wzięłam trochę narzędzi przekształcania Photoshopa i zaczęłam przekrzywiać ten szkic tak, żeby był jak najbardziej krzywy i brzydki. Okej, nasz szkic jest taki dosyć krzywy. Ostatnią rzeczą, jaka nam została do zrobienia, jest wymazanie detal po detalu każdego elementu szkicu, który nie jest tym krzywym kółkiem, które ma nam pozostać. No i oto jest nasze piękne, krzywe, paskudnie brzydkie kółko. Trochę oksymoron, pięknie paskudne kółko. No nieważne, mamy nasze krzywe kółko, tak jak chcieliśmy. Jak widzicie, nie jest to łatwa rzecz, dlatego
Mam nadzieję, że ten filmik jakoś Wam pomógł oraz mój komentarz okazał się przydatny. Dziękuję za uwagę.